Cześć wszystkim, witajcie. Poprzedni weekend był ciepły i słoneczny. Przez chwilę uwierzyłem, że to już wiosna. Ale dziś, tydzień później, gdy montuję ten krótki film z pierwszych kilometrów na nowym Royal Enfield Classic 650, za oknem leje deszcz, krople dzwonią o parapet, a prognozy na weekend zapowiadają chłód i znów deszcz. W garażu mam już jednego starszego brata, Classic 350. Gdy pół roku temu zobaczyłem pierwsze zdjęcia większego modelu, od razu wiedziałem, że musi trafić do mojego garażu. I w końcu jest. Na razie wiele o nim nie powiem, bo co można powiedzieć po 2 dniach spokojnej jazdy? W końcu chodzi przecież o docieranie, a chciałbym, aby został ze mną na lata. Classic 650 to hołd dla tradycji i kunsztu starej brytyjskiej firmy Royal Enfield, wzbogacony o nowoczesną technologię. Spełnia te wszystkie europejskie normy, a system ABS dba o stabilność i płynne hamowanie, nawet na śliskiej nawierzchni. Inspirowany kultowymi motocyklami sprzed lat, zachwyca stylem i, co ważne, ma solidne osiągi dzięki uznanemu już silnikowi 650 Twin. Jego elegancka, dopracowana konstrukcja i lśniące detale sprawiły, że od razu wpadł mi w oko, choć do końca nie mogłem się zdecydować co do koloru. Jego niebieska wersja jest mocno intrygująca. Cześć wszystkim, witajcie. Czyżby to pierwszy dzień wiosny? Jest pięknie, świeci słońce, jest ciepło, jest nieźle. Docieram nowy motocykl, czyli Classic Enfield 650. Motocykl piękny, waży około 240 kg, zbiornik paliwa 14 litrów, przy spalaniu 4,6 można przejechać nim ciut powyżej 300 km. Jest nieźle, chociaż mogłoby być lepiej. Zobaczymy, jak się będzie sprawował, jak nim trochę pojeżdżę, więcej o nim opowiem. Do zobaczenia, Grzegorz. Miałem opowiadać dokładniej o specyfikacji i wszystkich rozmiarach i wymiarach, ale tego dnia liczyła się tylko czysta radość z jazdy. Przez chwilę, ale tylko przez chwilę, zastanawiałem się, jakie tło najlepiej podkreśli klasyczny urok czarnochromowanego motocykla. W mojej okolicy nie brakuje zamków, pałaców i dworów, więc wybór wydawał się oczywisty. Jednym z takich miejsc jest XVIII-wieczny dworek w Boratynie, położony 25 km na północ od Przemyśla. Kiedyś mieszkał tu książę Lisowiecki, a zbudował go Jan Stadnicki. Zacna postać w historii regionu i Rzeczpospolitej. Czasem wpadam tu na kawę i kawałek czekoladowego ciasta. Coś w stylu domowego piernika, ale z dobrą, gorzką czekoladą. Smakuje wybornie, pasuje do klimatu dworku, a ja, choć kulinarnym ekspertem nie jestem, wiem jedno – jest pyszne. Na drugi dzień docierania nowego klasika 650
Plan był podobny: pokręcić się po okolicy, a kawę i coś słodkiego skonsumować w klimatycznym dworku. Tym razem w towarzystwie Roberta, który dosiada potężnego GS-a 1250, ruszyliśmy na zachód wzdłuż Sanu. Trasa nie zawiodła. Kilka podjazdów, kręte zjazdy jak ten do Krzywczy, a do tego często biegnąca granią droga 884, serwująca szerokie i malownicze widoki. Jednym z przystanków był zamek w Dubiecku. W jednym z filmów opowiadałem o nim więcej. Historia tego miejsca potrafi zmrozić krew w żyłach. To stąd siać miał zamęt słynny Andrzej Stadnicki, zwany Diabłem Łańcuckim, a biskup Ignacy Krasicki znajdował tu inspirację do swoich wierszy. Kumpla z Przemyśla kupiłem. Razem jednak najważniejsza była kawa, jak zawsze wyborna, i szarlotka z lodami po prostu obłędna. W międzyczasie dołączył do nas mój syn na swoim Wisztromie, więc dalsze kilometry pokonaliśmy już razem, w spokojnym tempie. Docieranie silnika to sprawa wymagająca cierpliwości, a jazda w grupie ogranicza różnorodność ujęć. Ale nie o to przecież chodziło. Liczyła się wspólna trasa i przyjemność z pierwszych po zimie motocyklowych kilometrów. A na zakończenie, cóż, życie pisze własne scenariusze. Dzisiaj mamy 15 marca, a za oknem sypie śnieg. Docieranie klasika 650 musi więc poczekać na lepszą pogodę. Dzięki, że byliście razem ze mną. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, proszę o kciuki w górę, a także subskrypcję. Warto też kliknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych motocyklowych podróży. Co najważniejsze, czekam na Wasze komentarze, uwagi i podpowiedzi. Dziękuję przede wszystkim za wszystkie dotychczasowe super podziękowania. Do zobaczenia na trasie, oby już przy lepszej aurze. Grzegorz.